Bardzo wiele osób idzie przez życie w błogiej finansowej nieświadomości. Tacy ludzie często zadają sobie pytanie, czy mam wystarczająco dużo pieniędzy? I to jest zrozumiałe, bo liczby są proste, porównywalne i dają pozorne poczucie kontroli. Problem polega na tym, że same liczby bardzo rzadko mówią prawdę. Można mieć sporo oszczędności i jednocześnie funkcjonować finansowo w sposób kompletnie nieadekwatny. Można też mieć niewiele, ale być na dobrej finansowej drodze, bo podejmujesz racjonalne decyzje we właściwej kolejności. Dlatego w tym materiale nie będę mówił o tym, że jak nie masz 1 miliona złotych na koncie w wieku 50 lat, to będziesz jadł na emeryturze suchy chleb. Zamiast tego pokażę Ci finansowe punkty kontrolne po 30, 40, 50 i po 60 roku życia i zastanowimy się, jaką rolę pieniądze powinny pełnić na danym etapie Twojego życia. To nie jest test ani egzamin. Jeśli osiągnąłeś pewien etap wcześniej, bardzo dobrze. Jeśli jeszcze tam zmierzasz, nie traktuj tego jak porażki, ale jak kolejne wyzwanie do osiągnięcia. Twój sub i like bardzo pomogą w rozwijaniu tego kanału. A teraz zaczynamy. Po 30 roku życia pieniądze nie mają jeszcze zapewniać wolności ani bezpieczeństwa na dekady do przodu. To jest moment, w którym ważniejsze od wielkości oszczędności jest to, czy zbudowałeś choćby namiastkę systemu zarządzania finansami. Pierwszym punktem kontrolnym na tym etapie jest brak chaosu finansowego. Nie chodzi o szczegółowy budżet ani rozpisywanie każdej kategorii wydatków, jakie ponosisz co miesiąc. Chodzi o prostą orientację, ile realnie wpływa na konto, ile realnie z niego wychodzi i czy miesiąc kończy się nadwyżką czy deficytem. Bez tej wiedzy każda kolejna decyzja finansowa jest oparta na intuicji, a nie na faktach. Drugim punktem jest nawyk odkładania pieniędzy, bez względu na wysokość kwoty. Na tym etapie nie wygrywa ten, kto odkłada dużo, tylko ten, kto robi to regularnie. Stały przelew ustawiony w dniu wypłaty ma większą wartość niż ambitne plany, które nigdy nie są realizowane. To buduje fundament pod wszystkie kolejne etapy. Trzecim elementem jest podejmowanie pierwszych decyzji inwestycyjnych. Mają one być dla Ciebie proste i zrozumiałe. Nie ogarniasz bitcoina i krypto? Nie inwestuj. Sprawdź natomiast, czy oferta na obligacje skarbowe jest dla Ciebie odpowiednia, lub dowiedz się, czym są fundusze ETF na akcje. Twoim celem nie jest maksymalizować zyski, ale nauczyć się, jak funkcjonuje rynek i zrozumieć, że pieniądze mogą pracować, a nie leżeć na nieoprocentowanym koncie oszczędnościowym. Jak sprawdzić, czy jesteś w odpowiednim finansowym miejscu po 30 roku życia? Zacznij od podstaw. Zanim pomyślisz o inwestowaniu, strategii czy optymalizacji, odpowiedz na kilka pytań. Czy wiesz, ile wydajesz miesięcznie na życie? Jakie są Twoje koszty stałe? Ile wydajesz na zachcianki? Kolejne pytanie brzmi, ile jesteś w stanie regularnie odkładać co miesiąc w sposób powtarzalny? I tu od razu pojawia się następny element testu. Czy masz zautomatyzowany mechanizm odkładania pieniędzy? Stały przelew ustawiony po wypłacie to system. Odkładanie, jak się uda, systemem nie jest. Następnie trzeba spojrzeć na swoje zobowiązania. Jakie dokładnie masz długi i ile cię kosztują? Nie tylko ile zostało do spłaty, ale jakie mają oprocentowanie i jaką część Twoich dochodów zabierają. Karty kredytowe, chwilówki, drogie pożyczki czy finansowanie bieżącej konsumpcji to nie są neutralne finansowo decyzje. Często kupują one krótkotrwały komfort kosztem jutrzejszego spokoju. Jedynym kredytem, moim zdaniem, który można racjonalnie uzasadnić długoterminowo, jest kredyt na dom lub mieszkanie. Wszystko inne to w większości przypadków oszukiwanie samego siebie i finansowanie stylu życia, na który realnie jeszcze nas nie stać. I ten rachunek prędzej czy później przychodzi, z odsetkami karty kredytowej czy chwilówki. Jeżeli po 30 roku życia wiesz, ile wydajesz, masz zautomatyzowane odkładanie pieniędzy, zaczynasz inwestować i nie ciągniesz za sobą drogich, konsumpcyjnych długów, to fundament finansowy jest zbudowany. Jeśli nie, to nie jest porażka. To bardzo precyzyjna informacja, od czego dokładnie trzeba zacząć. Po 40 roku życia sytuacja finansowa większości osób staje się bardziej złożona. Dochody są zazwyczaj wyższe niż dekadę wcześniej, ale jednocześnie rosną zobowiązania i odpowiedzialność. Dom, dzieci, kredyt – wszystko to sprawia, że nawet przy dobrych zarobkach niełatwo spiąć budżet. Na tym etapie kluczowa staje się struktura finansów. Pierwszym punktem kontrolnym jest wyraźne oddzielenie różnych celów. Pieniądze na bieżące życie, poduszka finansowa i inwestycje z myślą o emeryturze nie powinny znajdować się w jednym worku. Mieszanie tych obszarów prowadzi do chaotycznych decyzji i niepotrzebnego stresu. Drugim elementem jest tempo oszczędzania.
Wraz ze wzrostem dochodów powinno rosnąć również tempo odkładania i inwestowania pieniędzy. Jeśli poziom życia rośnie szybciej niż poziom oszczędności, to realnie nie następuje żaden postęp, tylko zmiana stylu konsumpcji. Trzeci punkt to uświadomienie sobie, że publiczna emerytura z ZUS-u nie ma nic wspólnego z racjonalnym myśleniem o przyszłości. Może być elementem całości, ale nie powinna być jedynym filarem. Brak własnego kapitału długoterminowego oznacza pełną zależność od czynników, na które nie mamy wpływu. Prognozy pokazują, że emerytura osoby, która ma dzisiaj 40 lat, będzie stanowiła 25% jej ostatniej pensji. Każdy sam musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to wystarczy na godne życie. Po 40 twoje inwestycje powinny nabierać już tempa, ale wciąż masz dużo czasu na naukę, popełnianie błędów i znalezienie swojej drogi. Jak przetestować swoje finanse po 40 roku życia? Nie wystarczy zadać sobie pytanie, czy mam oszczędności. Warto sprawdzić, czy twój system finansowy działa. Czy pieniądze są poukładane w sposób, który pozwala ci normalnie funkcjonować, bez ciągłego pilnowania każdego szczegółu. Dobrym ćwiczeniem jest 6-miesięczny stres test. Czy jesteś w stanie utrzymać poziom życia swojej rodziny przez pół roku w momencie, gdy ty lub twoja żona nie będziecie zarabiać? Czy będziesz zmuszony podejmować nerwowe ruchy, likwidować konta emerytalne i działać impulsywnie? A może na odwrót? Twoje finanse są gotowe przejść przez ten trudny okres bez szwanku, bo zbudowałeś solidną poduszkę finansową? Po 40 roku życia pieniądze powinny zacząć zdejmować z nas część odpowiedzialności za przyszłość, a nie dokładać kolejne warstwy stresu. Jeśli każda zmiana na rynku, większy wydatek lub nieoczekiwana utrata pracy powodują konieczność zaczynania wszystkiego od nowa, to znaczy, że nasza struktura nie jest jeszcze odporna. Dobrze zaprojektowany system finansowy powinien absorbować wstrząsy bez dramatycznych reakcji. Po 50 roku życia zmienia się proporcja między czasem a naszymi możliwościami akumulacji kapitału. Bardzo często jest to moment, w którym zdolność do odkładania pieniędzy jest najwyższa w całym życiu, ale jednocześnie czas na ich pomnażanie jest coraz krótszy. To powoduje, że błędy zaczynają kosztować więcej niż wcześniej. Na tym etapie kluczowy jest spójny plan emerytalny. Nie musi być skomplikowany, ale powinien być konsekwentnie realizowany. Częste zmiany strategii, reagowanie na krótkoterminowe emocje rynkowe czy próby nadrobienia czasu poprzez zwiększanie ryzyka mogą skończyć się źle. Drugi punkt kontrolny to zrozumienie, że konsekwencja jest ważniejsza niż pojedyncze trafione decyzje. Po 50 roku życia nie wygrywa ten, kto szuka idealnych okazji, tylko ten, kto unika dużych błędów. Zasadą numer 1 Warrena Buffetta, największego inwestora w historii, jest przede wszystkim nie trać pieniędzy. Zaufaj swojemu systemowi i magii procentu składanego. Trzeci element to dopasowanie ryzyka do własnej psychiki i etapu życia. Portfel, który może dobrze wyglądać w przypadku 30-latka z dużą ekspozycją na kryptowaluty, lewarowane ETF-y i kontrakty CFD, niekoniecznie sprawdzi się u kogoś, kto ma 10 lat do emerytury. Jeśli na tym etapie twoje inwestycje nie pozwalają ci spokojnie spać, to znaczy, że potrzebna jest zmiana. Komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa mogą również mieć realną wartość finansową. Praktyczny test po 50 roku życia jest znacznie mniej techniczny, a znacznie bardziej psychologiczny. W tym momencie najdroższe błędy nie wynikają już z braku wiedzy, tylko z braku konsekwencji. Dlatego warto uczciwie zapytać siebie, jak zachowasz się w sytuacji, gdy przez dłuższy czas nic nie idzie zgodnie z planem. Co zrobisz, jeśli przez rok lub dwa twoje inwestycje nie przynoszą satysfakcjonujących wyników lub będziesz widzieć stratę rzędu 30%? Czy potrafisz trzymać się strategii, czy zaczynasz ją zmieniać pod wpływem frustracji, nagłówków medialnych albo historii o tym, że ktoś inny zarobił więcej? Po 50 latach życia każda taka zmiana ma coraz wyższy koszt, bo czasu na naprawianie błędów jest po prostu mniej. Jeżeli twoja strategia finansowa wymaga ciągłego poprawiania, to znaczy, że nie jest strategią, tylko serią reakcji. A po 50 roku życia wygrywają nie ci, którzy reagują na wszystko, tylko ci, którzy potrafią konsekwentnie robić swoje. Po 60 roku życia odłożone pieniądze oraz inwestycje przestają powoli być projektem finansowym, a zaczynają być narzędziem do życia. Zmienia się perspektywa. Ważniejsze staje się nie to, ile można jeszcze zgromadzić, ale jak bezpiecznie i sensownie korzystać z tego, co już zostało zbudowane. Pierwszym punktem kontrolnym jest ochrona kapitału i przewidywalność. Zmienność, która wcześniej była akceptowalna, teraz może generować niepotrzebny stres.
Drugi element to plan wypłat, czyli odpowiedź na pytanie, z czego i w jakiej kolejności będą finansowane bieżące potrzeby. Jeśli już jesteś po 60, emerytura z ZUS-u może wyglądać jeszcze w miarę przyzwoicie. Pokolenia obecnych 30-latków i 40-latków nie będą miały tego komfortu i zaplanowanie wydatków i wypłat będzie miało kluczowe znaczenie. Trzecim punktem kontrolnym jest Twój poziom stałych kosztów życia. Im niższe koszty bazowe, tym mniejsza presja na portfel i tym większa elastyczność w korzystaniu z kapitału. Po 60 roku życia nie chodzi już o maksymalizowanie dochodów, tylko o to, żeby pieniądze, które masz, wystarczały na spokojne życie bez ciągłego liczenia każdej złotówki. Dlatego kluczowe jest, aby największe i najbardziej obciążające koszty, takie jak drogie zobowiązania czy nadmiarowe wydatki, były uporządkowane jeszcze przed przejściem na emeryturę. Na tym etapie pieniądze mają dawać przewidywalność i komfort, a nie zmuszać do ciągłych kompromisów. Bardzo wartościowym ćwiczeniem na tym etapie jest test przejścia na emeryturę. Przez kilka miesięcy warto spróbować funkcjonować na budżecie, który zakłada się na emeryturze i zobaczyć, jaki będzie tego efekt. Na koncie ZUS dostępny jest kalkulator emerytalny i w przybliżeniu można sprawdzić, ile miesięcznie będą wypłacać Twoje składki, dzieląc zgromadzony kapitał przez średnie dalsze trwanie życia, według aktualnych tablic GUS. Po 60 roku życia pieniądze powinny upraszczać codzienność, a nie wymagać ciągłego zarządzania. Jeśli system jest prosty, przewidywalny i odporny na drobne błędy, to znaczy, że spełnia swoją rolę. Pieniądze na różnych etapach życia pełnią różne funkcje. Po 30 roku życia mają porządkować chaos i dawać podstawową kontrolę. Po 40 tworzą strukturę i odporność na wstrząsy. Gdy przekroczysz 50 lat, kluczowa staje się dyscyplina i konsekwencja, a nie szukanie okazji. I wreszcie, tuż przed emeryturą, pieniądze mają przede wszystkim dawać spokój i przewidywalność. Każdy okres na Twojej finansowej drodze jest równie ważny. To nie jest wyścig ani ranking. Nie chodzi o to, żeby porównywać się z innymi, tylko żeby uczciwie sprawdzić, czy pieniądze, które masz, robią to, czego na danym etapie od nich potrzebujesz. Zastanów się i daj znać w komentarzu, na którym etapie jesteś dzisiaj i który punkt kontrolny jest dla Ciebie w tym momencie najważniejszy. Prośba o suby i lajki. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.